Witamy serdecznie. Korzystając z pięknej pogody, postanowiliśmy wybrać się do Ojcowskiego Parku Narodowego. Swoją wycieczkę rozpoczynamy z parkingu u Gosi, który jest niestrzeżony i znajduje się tuż za płatnym parkingiem. Aby się do niego dostać, trzeba zjechać z drogi asfaltowej i kamyczkową podjechać trochę dalej. U Gosi parking kosztuje podobno 20 zł za busa i 10 zł za auto osobowe za dobę. Ale podczas naszej wizyty nikogo nie było, aby pobrać opłatę i staliśmy tam za darmo. A teraz idziemy na krótką wycieczkę po Ojcowskim Parku Narodowym i zapraszamy Was do oglądania. Stąd do Groty Łokietka mamy 5 minut 400 metrów, do Bramy Krakowskiej 20 minut, a do Ojcowa 40 minut, jest to prawie 3 km. Chcieliśmy odwiedzić jaskinię Ciemną, ale niestety jest już druga połowa września i najprawdopodobniej jest ona zamknięta, więc niestety nie uda nam się tego zobaczyć. Jeżeli chodzi o jaskinię Łokietka, no to jest tam właśnie wejście co pół godzinki i musimy sobie tam właśnie zakupić bilet wstępu. A teraz idziemy. Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy park narodowy w Polsce, ale jednocześnie jeden z najpiękniejszych. Znajduje się w województwie małopolskim, około 20 km od Krakowa, w malowniczej Dolinie Prądnika. Park słynie z wapiennych skał, jaskiń i stromych wąwozów. Jest to idealne miejsce na piesze wędrówki i jednocześnie świetna opcja na jednodniową wycieczkę. Wejście do parku jest darmowe oraz dozwolone z pieskami, które jednak muszą być na smyczy. Tutaj mamy znaki na wprost. My idziemy do Groty Łokietka czarnym szlakiem 200 metrów. A tu jest budka, gdzie kupimy bilety. Cena biletu do jaskini Łokietka jest to 30 zł bilet normalny i 21 bilet ulgowy. Tak jak wspominaliśmy, wejście jest co pół godziny. My mamy teraz na 10:30. I tam czeka na nas przewodnik już. Jaskinia Łokietka to jedna z najbardziej znanych atrakcji Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest to największa jaskinia udostępniona do zwiedzania na terenie parku i jedna z najpopularniejszych jaskiń w Polsce. Ma około 320 metrów długości, 7 metrów głębokości, a temperatura w środku to około 7-8 stopnia przez cały rok. Czas zwiedzania trwa około 30-40 minut i jest dostępny tylko z przewodnikiem. Z takich informacji ogólnych to by było na tyle, więc przejdźmy od razu do nazwy jaskini, czyli do tej Groty Łokietka. Jest to dość mocno związane z legendą, która opowiada o Władysławie Łokietku, że on ukrywał się w tej jaskini przed wojskami króla czeskiego Wacława II. Wojska Władysława Łokietka bardzo dobrze znały te tereny, wiedziały, że tutaj gdzieś jest jakieś boczne wejście i tym bocznym wejściem wprowadził Łokietka do środka. Boczne wejście dlatego, że całe główne było pokryte pajęczyną, stąd właśnie też ta brama w kształcie pajęczyny. Kiedy wojska Wacława II podjechały pod wejście, zobaczyły nienaruszoną pajęczynę, no i też stwierdziły, że tutaj w środku nikogo nie ma, a jednak Władysław Łokietek tutaj był, siedział, ukrywał się, był cały zadowolony z tego, że nikt go nie znalazł. Wejście do jaskini prowadzi przez charakterystyczne drewniane wrota, które dodają jej tajemniczego klimatu. Na ścianach i sklepieniach można zobaczyć nacieki wapienne, a w ciemniejszych zakamarkach czasem dostrzec nietoperze, które zimują w jaskini. Jaskinia składa się z kilku większych komór połączonych wąskimi korytarzami. Najbardziej znane to sala rycerska, kuchnia, sypialnia oraz korytarz główny. Jaskinia Łokietka powstała w wyniku procesów krasowych, czyli rozpuszczania wapienia przez wodę. Przez tysiące lat woda drążyła korytarze i komory, tworząc dzisiejszy układ jaskini. W tej jaskini nie ma imponujących stalaktytów czy stalagmitów, ale można zobaczyć ciekawe nacieki skalne oraz charakterystyczne wygładzenie wapienne. Sala rycerska to miejsce, gdzie według legendy król miał odprawiać narady. Tu właśnie znajduje się charakterystyczny głaz zwany Stołem Wierności i to właśnie przy nim podobno Władysław Łokietek przysięgał wierność swoim wojskom. Korytarz główny prowadzi do głębszych części jaskini. Sypialnia to komora, w której Łokietek miał odpoczywać, a kuchnia to miejsce, gdzie miały być przygotowywane posiłki. Jednak trzeba pamiętać, że jest to tylko legenda i nie ma żadnego potwierdzenia na to, że Łokietek ukrywał się w tej jaskini. Ciekawostką jest to, że jaskinia ta była znana już w XIX wieku i przyciągała turystów oraz badaczy. Jest jedną z najczęściej odwiedzanych jaskiń w Polsce. Otwarta jest od kwietnia do listopada,
ale godziny zwiedzania zmieniają się w zależności od miesiąca. Co roku zimuje tu kilka gatunków nietoperzy, m.in. nocek duży i gacek brunatny. Zwiedzanie jaskini trwało pół godzinki i trzeba zaznaczyć, że w środku jest tylko i wyłącznie 7 stopni, więc lepiej się ubrać troszeczkę bardziej niż ja na przykład w tym momencie, bo ja poczułam ostatnie promienie słońca, więc musiałam założyć spodenki, a teraz idziemy dalej. Zeszliśmy z powrotem do kasy i tutaj przy kasach zmieniamy szlak na niebieski i idziemy w stronę Ojcowa i Bramy. Ojcowski Park Narodowy to prawdziwa perła Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Został utworzony w 1956 roku i obejmuje powierzchnię około 21 km². Mimo że jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce, to jego bogactwo przyrodnicze, geologiczne i historyczne jest ogromne. Park ma ponad 400 jaskiń powstałych w wyniku procesów krasowych. Najbardziej znane to jaskinia Łokietka, jaskinia Ciemna i jaskinia Nietoperzowa. Pomimo niewielkiej powierzchni park wyróżnia się dużą różnorodnością biologiczną, w tym jest domem dla 17 gatunków nietoperzy, stąd także jego symbol. Oprócz atrakcji przyrodniczych Ojcowski Park Narodowy posiada wiele zabytków, w tym zamek w Ojcowie, zamek na Pieskowej Skale czy kaplice na wodzie. Jest świetnym miejscem na aktywny wypoczynek. Popularne trasy turystyczne to szlak Orlich Gniazd, Dolina Prądnika oraz niebieski szlak, którym my właśnie podążamy, czyli szlak od jaskini Łokietka do Bramy Krakowskiej. Park jest dostępny dla turystów przez cały rok, a każda pora roku odsłania jego inne oblicze. Szczególnie malowniczy jest jesienią, gdzie lasy przybierają złote i czerwone barwy. I powoli zbliżamy się do Bramy Krakowskiej, która znajduje się przed nami. Brama Krakowska to najbardziej charakterystyczna formacja skalna w Ojcowskim Parku Narodowym. Jest to naturalna wapienna brama skalna o wysokości około 15 metrów i szerokości przejścia około 7 metrów. Brama Krakowska jest to przykład formacji krasowej, czyli skał ukształtowanych przez działanie wody i wietrzenia. Przez tysiące lat woda i erozja stopniowo modelowały wapienne ściany Doliny Prądnika, tworząc dzisiejszą monumentalną bramę. Jest to jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w Ojcowskim Parku Narodowym i obowiązkowy punkt każdej wycieczki. Tuż obok Bramy Krakowskiej znajduje się drogowskaz i według niego będziemy kierować się żółtym szlakiem do Doliny Sąspowskiej, do której mamy tylko kilometr, a później do zamku w Ojcowie. Pierwszym charakterystycznym punktem, który mijamy od drogowskazu, jest jaskinia Krowia. Jest ona mniej znana, ale równie interesująca. Jest to niewielka jaskinia o długości 50 metrów, w której nie ma wytyczonych tras turystycznych ani oświetlenia. Pochodzenie nazwy nie jest do końca jasne, ale istnieje kilka teorii. Jedna mówi, że w dawnych czasach okoliczni mieszkańcy mogli wykorzystywać ją jako schronienie dla bydła, zwłaszcza podczas złej pogody. Oczywiście u nas szybka zmiana planów. Idziemy na Pstrąga. Idziemy do Pstrąga Ojcowskiego. Zaraz sprawdzimy w ogóle. Mam bardzo wysokie opinie, bo już sprawdzaliśmy wcześniej. I mamy do niego 750 metrów. Zanim zatrzymamy się na obiad, nie możemy pominąć rewelacyjnego punktu widokowego Jonaszówka, który znajduje się na wprost Pstrąga Ojcowskiego. Jest to obowiązkowy punkt na trasie podczas zwiedzania. Jonaszówka to wapienna skała o wysokości około 30 metrów. Dojście na szczyt jest krótkie i niezbyt wymagające. Ze ścieżki biegnącej dnem Doliny Prądnika prowadzi niewielkie podejście, które zajmuje kilka minut. Nazwa skały pochodzi od miejscowego młynarza o imieniu Jonasz, który według legendy miał się tu ukrywać przed wojskami szwedzkimi podczas potopu, a inna wersja mówi o romantycznej historii, w której Jonasz miał się wspinać na skałę, by podziwiać krajobraz i wzdychać do ukochanej. Z Jonaszówki rozciąga się malowniczy widok na Dolinę Prądnika i ruiny zamku w Ojcowie.
Jest to popularne miejsce do fotografowania zachodów słońca i jesiennych krajobrazów. Prosto z punktu widokowego trafiliśmy do pstrąga ojcowskiego i mamy tutaj do wyboru pstrąg wędzony na miejscu, podawany na ciepło lub pstrąg duszony. Ewentualnie jeszcze są pierożki z wędzonym pstrągiem i do tego jeszcze możemy sobie tutaj kupić na wynos i wtedy jest ten pstrąg wędzony sprzedawany już taki schłodzony. Do tego jakieś napoje, lemoniadki, lokalne wino. Tutaj mamy stoliczki, my już złożyliśmy zamówienie. Teraz czekamy około 5 minut na wędzoną rybkę. Mamy tutaj porcje pierożków, które wyglądają w ten sposób. W takim pudełeczku jest 7 sztuk. Jest i nasz obiadek. Pstrąg wędzony jest bardzo duży. Prezentuje się w ten sposób. Do tego pieczywko. I za cały zestaw 2 pstrągi z pieczywkiem, z lemoniadami, z pierożkami zapłaciliśmy 180 zł. Tak ładnie wygląda. Jemy, bo pachnie rewelacyjnie. Zjedliśmy bardzo dobrego pstrąga tutaj, a teraz idziemy dalej. Kierując się do centrum Ojcowa, mijamy wiele punktów gastronomicznych. Są to restauracje na różnym poziomie i z różną skalą ocen na Google, ale wybór lokali jest bardzo duży i każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie. Dostaniemy tu nie tylko regionalne dania, ale również bardzo popularne fast foody. W trakcie spaceru warto się zatrzymać na chwilę i skorzystać z szerokiej oferty, jaką tutaj mamy. Ojców to malownicza miejscowość położona w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego. Posiada bogatą historię sięgającą średniowiecza. Jest to świetne miejsce na piesze i rowerowe wycieczki. Przez miejscowość przebiegają liczne szlaki turystyczne, a także ścieżki edukacyjne. Jego nazwa pochodzi od Kazimierza Wielkiego, który wybudował tu zamek obronny i nazwał go Ojciec u Skały, na cześć swojego ojca Władysława Łokietka. Kierując się do zamku, po lewej stronie mijamy Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Ekspozycja przyrodnicza to doskonałe miejsce dla osób, które chcą lepiej poznać faunę, florę oraz geologię tego obszaru. Celem ekspozycji jest przybliżanie zwiedzającym rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, unikalnych formacji skalnych i jaskiń oraz pokazanie przemiany krajobrazu od czasów prehistorycznych do współczesnych. Wejście na ekspozycję jest płatne i trzeba je rezerwować wcześniej przez stronę internetową Ojcowskiego Parku Narodowego. Do zamku mamy jakieś 200 metrów już tylko, a później i tak będziemy tędy wracać. Po dosyć intensywnym podejściu po schodkach do góry dotarliśmy do ruin zamku, gdzie cena biletu normalnego to 22, a ulgowego 15. Standardowo nie mogło zabraknąć pamiątki i postanowiliśmy tutaj w budce w kasie kupić takiego nietoperka. Taki magnesik za 6 zł. A teraz idziemy zwiedzać ruiny. Zamek w Ojcowie to wyjątkowa warownia, której ruiny oferują wgląd w historię średniowiecznych fortec obronnych oraz niezwykłe połączenie natury i architektury. Zamek jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych obiektów w Wiórze Krakowsko-Częstochowskiej, a jego lokalizacja czyni go popularnym punktem turystycznym. Został wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego jako część systemu obronnego Orlich Gniazd, chroniącego południowe granice Królestwa Polskiego. Tuż za bramą powstał rewelacyjny taras widokowy, z którego możemy podziwiać otaczający nas krajobraz.
mimo że do dziś przetrwały jedynie ruiny, zachowały się ważne elementy dawnej twierdzy, czyli np. brama wjazdowa z oryginalnym gotyckim portalem, przez którą wchodzi się na teren zamku, wieża obronna, czyli najwyższy element zamku, która kiedyś spełniała funkcję strażnicy i więzienia, fragmenty murów i dziedziniec oraz ekspozycje muzealne, czyli niewielka wystawa przedstawiająca historię zamku i regionu. Dziedziniec zamkowy obecnie nie ma wielu zabudowań, ale fragmenty niegdyś funkcjonujących budynków można odnaleźć w postaci resztek murów. Na dziedzińcu odbywały się ważne ceremonie i wydarzenia. Do zamku przylegała także kaplica, z której również zachowały się fundamenty. Zamek w Ojcowie, podobnie jak inne zamki Orlich Gniazd, stał się inspiracją dla wielu artystów i twórców literackich. Jego ruiny przyciągały romantyków, którzy widzieli w nim symbol minionej chwały i tragicznej historii. Obecnie zamek jest częściowo odrestaurowany, dzięki czemu możemy nie tylko odwiedzać ruiny zamku, ale także korzystać z różnych ekspozycji związanych z jego historią. Zamek jest dostępny przez cały rok i stał się jednym z najważniejszych miejsc turystycznych w tym regionie. Łączy historię, kulturę oraz naturę. Jego ruiny, malownicza okolica i legenda o dawnej świetności sprawiają, że jest to idealne miejsce do zwiedzania, spacerów i fotografii. Od ruin zamku zeszliśmy kawałeczek niebieskim szlakiem, a teraz sobie idziemy tutaj asfaltową drogą. Idziemy w kierunku Igły Deotymy, a później pod jaskinię ciemną. Niestety, ale się spóźniliśmy, ponieważ jaskinia ciemna jest czynna tylko do połowy września. Ostatnie wejście było 14 września w niedzielę, no i niestety już teraz jest nieczynna ze względu na to, że zagnieżdżają się tam nietoperki na zimę. Igła Deotymy to charakterystyczna skała. Jest to wysoki, smukły ostaniec wapienny. Ma około 14 metrów wysokości i została tak nazwana na cześć Deotymy, czyli Jadwigi Łuszczewskiej, poetki i pisarki epoki romantyzmu. Była ona znana z zamiłowania do natury i często odwiedzała ojców w XIX wieku. Skała Igła Deotymy jest jednym z najbardziej malowniczych ostańców i często pojawia się na fotografiach turystów odwiedzających Dolinę Prądnika. Tutaj przy głównej drodze znajduje się budka z kasami, gdzie kupujemy bilety do jaskini ciemnej. I tutaj za tą skałą jest dosyć strome podejście, około 400 metrów, żeby dojść do jaskinki. My to omijamy ze względu na to, że jest zamknięta i idziemy sobie teraz dalej wzdłuż tutaj, aż do źródełka miłości. Bilet normalny 20 zł, a ulgowy 14 tutaj, jeżeli chodzi o wejście do jaskini. I jeszcze chcemy zaznaczyć, że tutaj po drodze idąc sobie kupiliśmy u bardzo miłego pana sok malinowy i z jeżyn swojski, taki domowej roboty, po 20 zł za taką małą buteleczkę. Na wprost bramy krakowskiej. Tutaj wystarczy zejść troszeczkę niżej i mamy źródełko miłości. Jest to jedno z urokliwych miejsc w Ojcowskim Parku Narodowym, owiane romantyczną legendą, według której woda ze źródełka ma magiczną moc. Jeśli zakochani wspólnie jej się napiją, to ich miłość przetrwa na zawsze. Źródlana woda wypływa ze skały i jest czysta oraz bogata w minerały. Wokół źródła znajduje się kamienna misa, która często kojarzona jest z sercem, co dodaje uroku temu miejscu. Tuż obok znajdują się ławeczki, na których można odpocząć. Nad źródełkiem wystarczy tutaj spojrzeć do góry i widzimy bardzo charakterystyczną rękawicę. Rękawica ma około 25 metrów wysokości i kształtem przypomina otwartą dłoń, stąd właśnie jej nazwa. Według jednej z legend skała to kamienna dłoń Boga, który chronił Władysława Łokietka, gdy ten ukrywał się w pobliskiej jaskini. Nie możemy zapomnieć, że w Ojcowskim Parku Narodowym charakterystyczną skałą jest maczuga Herkulesa. Jest to chyba najbardziej znana i rozpoznawalna skała, a także jeden z symboli Jury krakowsko-częstochowskiej. Jest to wapienny ostaniec, który wznosi się na wysokości 25 metrów, a jej kształt przypomina maczugę i stąd właśnie jej nazwa. Za nami krótka wycieczka, krótki spacerek po Ojcowskim Parku Narodowym. Jest to fajne miejsce, gdzie możemy spędzić dzień z rodziną lub całe popołudnie i zapraszamy Was do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!